Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Grymasny i tak jak obiecałem w przyszłości zarówno sobie jak i wam jeszcze raz Kroniki Myrtany Archolos. Świetna modyfikacja, mocno niedoceniana przeze mnie, mocno potraktowana po macoszemu w przeszłości, nagrywana na słabym sprzęcie, z małymi umiejętnościami jeżeli chodzi o w ogóle Gotika, z małymi umiejętnościami jeżeli chodzi o nagrywanie gameplay. Teraz jest nieco lepiej, choć oczywiście za rok albo dwa powiem prawdopodobnie to samo. Czuję się winny względem osób, które kochają modyfikacje i które szczerze mówią mi: stary, to co ty tam zrobiłeś, to jak ty olałeś najważniejsze i najpoważniejsze tematy, jest karygodne. Chcę być ok wobec was, ale też wobec twórców, którzy zrobili świetną robotę. Nie chcę, żeby pomyśleli, że wiecie, w ogóle nie traktuję poważnie tego, ile serca i pracy włożyli w te modyfikacje, żeby nie myśleli, że przez moją ignorancję, warto zaznaczyć, zgadzam się z byciem ignorantem, wcale tego nie neguję. No po prostu podszedłem do moda lekceważąco, może tak. Tym razem postaram się tego nie robić, wkręcimy się w historię, która jest świetna. Spróbuję też... O kurczę... Głośno muzyka. Próbuję też zainteresować inne osoby tym modem, żeby to nie było tak, że tylko ja będę, wiecie, wkręcony mocno. Mam nadzieję, że każdy z was oglądający tę serię również zakocha się w tej modyfikacji. Wiem, że już macie dość tej paplaniny, także ja już dłużej nie przedłużam. Chcę tylko powiedzieć, że po ciężkiej walce 3 godzin udało mi się zainstalować różne pluginy, przez to ta gra będzie przyjemniejsza. Z DX11 będzie ładniej wyglądać, przyjemniej będzie się grało i tak dalej. Jesteście gotowi? No to jedziemy. No jeszcze pytanie, czy jestem pewien. Jasne, że jestem pewien, ty. Ziomuś. Dobra. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka Królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Korinis. Przestępców skazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie Górniczą Doliną. Tymczasem, aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu, pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram 2 braci szykuje się do ucieczki na Archolos.
Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Jak to mawia klasyk? No to jesteśmy. No to jesteśmy, dojechaliśmy tutaj w końcu, a raczej dopłynęliśmy do startu tej pięknej historii, która już na starcie nas czuje klimatem, można tak powiedzieć. W porównaniu z innymi popularnymi, a równie podobno dużymi modami. Tutaj od razu od startu wiemy, że twórcy naprawdę grali w tego goticzka i naprawdę kochają tę historię. Nie chcą robić z tej gry Skyrima, nie chcą z tej gry robić MMORPG'a. Po prostu w 100% wykorzystują to, co się da. Stary silnik, starszy od niejednego oglądającego. Do tego, żebyśmy my zauroczyli się tą historią. I pracuję niemal przez cały dzień. Tak jak wspomniałem wcześniej, mam zainstalowane kilka pluginów. Nic mocno inwazyjnego. Mógłbym oczywiście zainstalować pluginy, które pozwolą mi na przykład na znajdowanie szybciej przedmiotów. Lub pluginy, które sprawią, że będę wiedział, w co warto, z kim warto rozmawiać, co warto zbierać, gdzie warto iść. Nie, moi drodzy. Tutaj w 100% ten gameplay będzie czyściutki, choć postaram się te wybory podjąć zupełnie inne niż za pierwszym razem na kanale. Tak, żeby każdy, moi drodzy, miał coś dla siebie. Hej, Zarówno starzy fani kanału, nie starzy w sensie, że dziadki, tylko starzy, bo osoby, które oglądały tę serię wcześniej, dawno temu, jak i osoby, które świeżo tutaj przyszły. Wszystkich witam serdecznie i pierwsze, co chcę zrobić, to porozmawiać z tym ziomeczkiem, który wydaje mi się, że czegoś szuka. cześć. Nazywam się Marvin. Jak się tu... Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Skoro tak mówisz... Cześć. Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołyszę i kołyszę. Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Nie umiem pływać. Jak wtedy sobie poradzę? Szczerze mówiąc, też się trochę boję. Naprawdę? Też nie potrafisz pływać? Potrafię, to nic trudnego. Wystarczy mocno machać rękami i nogami, tak żeby mieć głowę nad powierzchnią. A, no i jakoś trzeba też wytrzymać w wodzie, bo pewnie jest lodowata. Świetnie. Czyli nie dość, że się utopię, to jeszcze będzie mi przy tym zimno. Może nie będzie tak źle. Nie chciałem cię straszyć, dziewczyno. Ja też słabo pływam. Na morzu bym się utopił na pewno. Jeszcze bym dostał, wiecie, falą na głowę i by się skończył mój dzień dziecka. Cześć, skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w królestwie, ale to długa historia. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc, to po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żeby mnie zwerbowali, bo jestem silny, ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę. Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front? Kto wie? Od tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? No nie mam. Tylko szczurze, ale wątpię, Mam żebyś przy chciał. sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe! O, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa. Ciągle tylko ten czerstwy chleb. Mam pewien pomysł. Masz
Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. Bardzo chętnie zobaczę, co to za przepis. Rozumiem. Szczur na patyku, składniki: laga, 2 razy smażone mięso szczura, sól, torebka pieprzu. Właściwości przedmiotu: mierny posiłek ze szczurzego mięsa, ale lepsze to niż głód. Odnowa punktów trafień 35, wartość 8. A może 6 wartość? O kurczę, już nie sprawdzę. Dopiero jak już usmażę sobie te mięsko. A ja chyba te wszystkie składniki już wyciągnąłem, co zaraz prawdopodobnie sobie zweryfikujemy. Brakuje nam smażonego mięsa szczura, więc najpierw trzeba je usmażyć. Lecz wszystko. Jedno możemy zrobić. O, nawet na kolejne starcza. Myślałem, że nie, ze względu na tą sól i pieprz, że będzie się to zużywać, tak że nie dam rady kolejnych wyrobić. Wartość 6, nie 8. Proszę cię bardzo. Mam twoje szaszłyki. Wolę nawet nie myśleć, z czego są zrobione. A sprawdźmy, jak smakują. Pewnie nie są wcale aż takie złe. Smakują prawie jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło było wrzucić coś ciepłego na ząb. Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. I miejmy nadzieję, że gdy już dotrzemy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. Na kotlet grzybowy. Oczywiście, już czytam. Rozumiem. 2 razy ciemny grzyb, torebka pieprzu, worek mąki, osełka tłuszczu. Właściwości przedmiotu. Potrawa często zajadana przez biedniejsze partie społeczeństwa, którego nie stać na porządny kawałek chleba. Takie dania są najlepsze, o dziwo. Bardzo dużo świetnych dań, które dzisiaj wcinamy sobie w restauracjach, powstało właśnie w biedzie. Porozmawiajmy jeszcze sobie z tym Kazimem, który wydaje się być interesującą osobą, do rozmowy na temat podróż? podróży. Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp Południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na Archolos? To, co robię, to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym, dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Ciekawe też, jak będzie z jasnością, czy to jest spowodowane tym, że siedzimy w takiej ciemnicy, czy po prostu wszędzie będzie trzeba dostroić tą jasność jeszcze do standardów. Widzę, że mi się tutaj Asiek zbugował trochę. Będę miał niestety pewnie jakieś bugi, co ma związek z instalowaniem pluginów. Twórcy mówią otwarcie, że nie wspierają Uniona. Może inaczej, że nie planowali tego Uniona wymagać od osób, które będą w Gotika grały i też od tego Uniona nie zamierzają kronik dostosowywać. Chyba że coś się zmieniło od wpisu, który się pojawił na Steamie pod tymi kategoriami. Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Pamiętałem, żeby porozmawiać z tym ziomeczkiem sobie za dodatkowe punkty doświadczenia, które na pewno się przydadzą. Kogo my tu jeszcze mamy? Ursa, mamy Fabio. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi, wierzysz w bogów? Wiara od zawsze była dla mnie ważna. To bardzo rozsądne z twojej strony, ale też bardzo naiwne. Boisz się nieznanego. To zrozumiałe. Ale muszę cię rozczarować. Bogowie nie słyszą twoich próśb i z pewnością nie odpowiadają. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj, to taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może ci się kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. Oczywiście, że mi się przyda i nawet wiem gdzie. I to nie dlatego, że pamiętam. Bo szczerze, słabo znam tego moda. Będę potrzebował waszej pomocy do tego, żeby rozwiązywać te zadania płynniej i żegnać się z ewentualnymi problemami.
Co muszę zrobić, to na pewno przetestować sobie save'ik, który zapiszę tak, witajcie. Oraz quick save'ik, który też mi tutaj został umożliwiony przez właśnie pluginy. Gdybym wiedział, jak nazywa się ziomek na YouTubie, który to udostępnił, to chętnie bym mu podziękował, lecz nie pamiętam. Nie działały mi te pluginy, więc musiałem zainstalować to, można powiedzieć, manualnie. Pobrałem paczkę z 2 pluginami, podobno pochodzące z Discorda Kajmy, czego nie udało mi się zweryfikować koniec końców. I do nich ręcznie doinstalowałem inne pluginy i w końcu zaczęło mi wszystko działać. Chcę wypróbować ten czar. Coś pięknego. W kufrze mieliśmy wytrych, pochodnie, strój marynarza. Fajny strój, naprawdę. To akurat zapamiętałem dobrze. To co opowiada takie rzeczy? Hej, Cześć Maven. hej, jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Nie wierzę w to. Ja też, mam nadzieję, że się nic nie stanie. A ty, Fabiosku? Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Spokojnie, tylko pytałem. To ja już sobie pójdę. No i prawidłowo. Cierpię przez niedobór piwa, więc jestem nerwowy i nie potrzebuję na głowie takiego smarka jak ty. W ogóle wyobrażasz to sobie? Te gnidy z góry nie dały mi ani łyka gorzalczyny podczas całego rejsu. Mnie tym bardziej. Patrząc na takiego wymoczka jak ty, to wcale im się nie dziwię. Nie chcę mu dać w ryja. Nie chcę mu dać w ryja, bo chcę podjąć inną decyzję niż za pierwszym razem przy nagrywaniu. Pamiętam, że też miałem z nim problemy, a nagroda nie była na tyle znacząca, żebym musiał go lutować. Oczywiście poza cennym Po co doświadczeniem, płyniesz na Archolos? którego nigdy Po dość. co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. A Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes, z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No ależ oczywiście. On po prostu za dużo gada. Hej, ty! No cóż, młodość się rządzi swoimi prawami, podobnie jak ten Aske, który tutaj utknął pod schodami, ty. ale dzięki mnie nareszcie zaczyna funkcjonować jak człowiek i pracować dalej pod tym Jestem pokładem. Marvin. A ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Może łyk grogu poprawi ci nastrój? Tego mi było trzeba, chłopcze. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że patyk jest łamliwy, to wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania cięciwy. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. Okej, będę uważał, przyjacielu. Duże szanse. Okazuje się, że jeżeli się porozmawia tutaj z takim Fabiem, który okazuje się być na kacu, czy właśnie z tym ziomeczkiem, a nie od razu wejdzie z nimi w szranki, to są naprawdę w porządku goście, tylko trzeba do tego inaczej podejść, prawda? I później wszystko się rozwiązuje. Witaj, kim jesteś? Przez lata ludzie nazywali mnie różnymi imionami. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wraska. Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. Skąd pochodzisz?
Z dalekiej krainy, Marwinie, o której i tak pewnie nie słyszałeś. Chwila, skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu pod pokładem jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Myślałam, że schowa ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszcza mnie z oczu ani na moment. Jasne, że tak. Chyba nawet wiem, gdzie to jest. Trzeba tak sobie tu wskoczyć i... I gdzieś tutaj to było, ale gdzie? Za kufrem? Nie. O! Mogę zbadać dechy. Dzięki temu znalazłem jakąś kosiałkę. Tą skrzyneczkę. Ostatnim razem jej nie otwierałem. Zastanawiam się, czy mogę ją otworzyć, czy nie. Bo to jest też ten quick save. Żeby w razie czego się nie martwić takimi decyzjami. A nie, nie da się jej otworzyć. No cóż, w takim wypadku... Szkoda, że tej Florze nie wiem jak pomóc. Może się da jakoś. Podejrzewam, że się da. Trzymaj. Znalazłem twoją zgubę. Wspaniale! Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym momencie nie mam jak ci zapłacić za twoją pomoc, ale obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele sowicie ci za to odpłacili. No zobaczymy, zobaczymy. Ja będę Nie pamiętał. widzisz, że rozmawiamy? Hej, Nie widzisz, że jestem za... Dobra, jesteś zajęta, okej, nie denerwuj się, koleżanko. Ja chciałem tylko coś pogadać z ładnymi paniami. Marvin już ma taki szeroki uśmiech, jak z tymi kobietami rozmawia. Chciałem mu poprawić trochę nastrój. jak tam nastroje? Całkiem nieźle. Z tego co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą, Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. Masz szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą, widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże? Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Byle najdalej od wojny. Otóż to, za duże ryzyko. Poza tym, nie chciałem iść do armii. Marzy mi się dom, dobra praca, rodzina. Wojną niech się zajmą koledzy po fachu, a ja już mam o co walczyć w życiu. Jak myślisz? Jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni, może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego, nie masz tam po co wracać. Przykre to. Kiedy człowiek musi z własnej ojczyzny uciekać. Przed wojną, przed orkami, przed potworami, przed najeźdźcami. Interesujące. Wydaje mi się, że porozmawiałem już ze wszystkimi, także idziemy do naszego braciaka, do Jorna, do Łysego. Może on nam coś powie. Potocznie, w moim gronie i w mojej społeczności Łysoli nazywamy Mexorsu, także niech to będzie Mexorsu młodszy, tak pół serio, pół żartem i słuchamy, Coś co tam nowego? Jornos się Przez to dowiedział. szalejące może nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale... Cicho. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie.
Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Myślałem, że popłyniemy na kraniec świata. I jeszcze dalej. Zanim dopłynęlibyśmy do krańca świata, pożarłyby nas potwory morskie albo jeszcze gorsze cholerstwa. Tylko co taki parszywy szczur lądowy jak ty miałby o tym wiedzieć? Wyspa Archolos jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę! Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu i w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila! Do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Czy co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie po gębie. Ale wchodząc na statek miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już pokazuje pazurki. Takie działania sprowadzą na ciebie śmierć szybciej niż myślisz, chłopcze. Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Jak chcesz, to możesz zginąć za niego. Jeden w tę czy w tamtą nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szui. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Za burtę z nim. Niech zajmie się nim morze. Co? Ja... Wy cholery jedne! Zostałem wrobiony, sukinsyny. No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Chwila, my nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to, a dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Panowie, czyńcie honory. Miłej kąpieli, szczury lądowe. Ale nas potraktowali. Szczerze, gdybym nie pamiętał, że tu będzie zemsta, strasznie bym się wkurzył. Ale Beckett, na ciebie jeszcze przyjdzie pora za to, co zrobiłeś. Sorry za spoiler. Spojrzę tylko, czy wszystko gra. I będę musiał chyba dostroić jasność w tej ciemnicy.
Żeby nie było większych problemów. Tutaj też oczywiście jeszcze nie dostrajałem wszystkiego, jeżeli chodzi o ten DX. Nad tym też będziemy się bawić w kolejnych odcinkach. Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku, nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co z resztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Urs nie żyje. Miał rację, że bogowie nie będą interweniować. Ezekiel siedzi. Wybrałem teraz inną opcję z tym rzucaniem się, no bo pierwszy raz jak grałem, to starałem się nie interweniować, bo pomyślałem, że jedyne co mnie tam czeka to śmierć. Okazało się, że niezależnie od tej decyzji niektóre osoby giną, a my i tak tutaj trafiamy jako rozbitkowie. Tym razem postaram się uratować Ezekiela, bo z tego co mówiliście kiedyś w przeszłości, te zadania są z nim naprawdę ciekawe i szkoda by było z nich zrezygnować. Przykro mi to mówić, ale naprawdę jestem przejęty tym, co się wydarzyło właśnie na ekranie. Jak można się tak zachować? Ale jasne, po piratach i jakichś przemytnikach nie ma co się spodziewać honoru, ale akcja była niesamowicie frajerska, przynajmniej w moich oczach. Jeżeli się z tym zgadzacie, możecie dać znać. Tymczasem drugi zapis, bo pierwsze sloty na gotikach lubią się psuć. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Każdy z nas dostaje lekcje od życia. Obyś tylko wyciągnął wnioski ze swojej. A co ktoś taki jak ty może wiedzieć o życiu? Ledwo wyskoczyłeś z łona matki, a próbujesz mnie uczyć pokory, chłopcze? Mnie? Poniosło mnie. Wiem, że masz rację, ale nic mi już nie pomoże, bo nic mi nie pozostało. Właśnie zdałem sobie sprawę, że w ciągu jednej chwili straciłem całe bogactwo swojego życia. Dopiero po rozmowie z Jornem będę mógł do niego wrócić, co? Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. No tak myślałem, że dopiero teraz będzie dialog. Mam jakieś pochodnie w ogóle? Mam coś tu. Będę mógł korzystać z pochodni. Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców, nigdy. Idziesz z nami, albo zaciągnę cię siłą. Co? Człowieku, dlaczego ci tak na mnie zależy? Zostaw mnie w spokoju. Chodź, albo oberwiesz. Dobrze, ale później musimy po nią wrócić. Masz szczęście. Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki zimują. Idziesz, Ezekiel? Chodź, przyjacielu. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie.
I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty. Ty, młody, co o tym myślisz? Idziemy do jaskini tym razem. W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kretoszczurów? Jak Trochę tak. to idź ze swoim braciszkiem. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini. I wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Idę z Fabio tym razem. Przykro mi, Jorn, ale nie dam rady zrobić ani kroku dalej. Jaskinia wydaje mi się lepszym pomysłem. Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Uważaj na siebie, Marvin. Ja postaram się przygotować dla was jakieś powitanie. Pamiętajcie, musicie kierować się na wschód. A wy? Mam nadzieję, że pójdziecie z nami, co? Nie zatrzymacie się tutaj. Halo, muszę was zabrać? Hej, jesteś cała? To bez znaczenia. Dlaczego? Spójrz na moją suknię. Jest cała mokra i pełna wodorostów. A tu? Widzisz? Podarła się. Wyglądam jak jakaś wioskowa wywłoka. Spokojnie, jak już będzie po wszystkim, sprawię ci nową. Nie spłaciłbyś się do końca życia, chłopczyku. Ale doceniam gest. Ale rura. Ty powinieneś sztubę dostać, jeżeli naprawdę coś ukradłeś. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. Zanim? Zanim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Jeszcze nie będę pytał. Myślałem, że w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O co? Ale teraz to już mam pewność co do tego. Ciekawe jak tutaj będzie wyglądać w jaskini. Wolne bestie, to pielce czy inne pewnie. O, kretoszczury, tak jak mówił. Nie ma to jak porządnie rozgrzać mięśnie po lodowatej kąpieli. Teraz tylko rozpalić ognisko i będzie można coś wrzucić na ruszt. Może to i była dobra rozgrzewka, ale skąd wiesz, że już jesteśmy bezpieczni? Widzę, że cykor cię obleciał. Skoro kretoszczury poczuły się tu bezpiecznie, to znaczy, że w pobliżu nie ma niczego groźniejszego. Każdy tempak to wie. No, towarzystwo, rozsiadać się. Zaraz Marvin przyniesie nam trochę drewna, a wtedy rozpalę ognisko. Słucham? Masz problemy ze słuchem? A może mam ci przetkać uszy pięścią? Idziesz po chrust, albo nie dostaniesz żarcia. W porządku, pójdę. No, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Tylko szybko, bo kości mi zamarzają. Taki szef to skarb. Fabio wydaje się mieć doświadczenie, nie wiem czy na pewno ma.
ale wydaje się być lepszym przywódcą niż ja, lepszym przywódcą niż Marvin. Nie chcę tu w ogóle z nim dyskutować na ten temat, przynajmniej na razie. Może w przyszłości się przez to przetniemy, może nie. Ciężko jest coś ustalić na razie, jeżeli nie znam 100% historii Fabia. Wiecie, o co chodzi. Poznałem go tylko z jednej perspektywy, kiedy od początku z nim miałem jakieś właśnie, ale wiem, że ten bohater będzie się przez długi czas przebijał przez fabułę i nie chcę z nim wchodzić w jakieś tam konflikty niepotrzebne. To była znowu jedna z tych cholernych bestii. Aha, czyli kurczę... Pochodnie mi znikają, jak klikam te, a się nie włączają. Plugin mnie oszukał. Spróbuję go przeinstalować w wolnym czasie, może jutro. Ale ta muzyka, co? Coś pięknego. Nawet nie odkręcając jej dużo, można mocno się wkręcić w klimat. I ciekaw jestem, jak sobie poradzi Jorn na tej trasie teraz sam. Nie po... Zapomniałem, że tu jest ten moment, w którym cię przegania coś, jakaś siła. I jak się tutaj eksploruje, może cię przegonić. Niewidzialna siła, która ci mówi, że nie powinieneś tam wchodzić za daleko. O właśnie, ta siła. Zatrzymaj się, kolego. Wydaje mi się, że to jeszcze nie cały chrust. Zebraliśmy chyba tylko 2. Słyszę gobliny i wydaje mi się, że są po prostu głębiej tam w jaskini. Ale klimacik jest dobry, naprawdę. Ciekawe, czy też się zawsze tutaj trafia wieczorem. Podejrzewam, że tak. Że nie ma innej opcji, bo to jednak związane z fabułką. Wiecie, nasz bohater... O, jest ich chrust. Nasz bohater wtedy ma naprawdę poważną rozkminę, czy w nocy się przebijać przez nieznajomy las, czy nie. Jeżeli by to było za dnia, no to pewnie by po prostu sobie przez ten las przeszli, poszukali dalej wioski. W grupie na pewno byłoby bezpieczniej. No i dobra, tyle tego chrustu powinno wystarczyć. Wolę się nie wdawać w jakieś bójki, uzbrojony w głupią kosę. No tu mi pochodnia wyleciała jedna. Czyli jednak ich nie straciłem od klikania T. Proszę, przyniosłem chrust. Pokaż, co tam masz. No, no. I nawet w miarę suchy. Może jeszcze będą z ciebie ludzie. Pora zająć się ogniskiem. Patrz i ucz się. No, to pierwszy problem z głowy. Zapraszam na pieczonego kretoszczura. Kurczę, myślałem, że tu będzie jakaś dłuższa cutscenka, ale nie szkodzi, ta też mi się bardzo podobała. W ogóle te animacje i to, jak tutaj jest przedstawiony świat, to zasługuje normalnie na jakiegoś gotikowego Nobla. Nie wiem, czy jakakolwiek inna modyfikacja pozwoli nam na coś takiego jeszcze kiedykolwiek w przyszłości. Póki co, no ta modyfikacja bije inne na głowę. Ja natomiast nie czuję, że mogę wypocząć do momentu, aż nie pozbędę się goblinów, które się tam słaniają, i głęboko wierzę w to, że jestem w stanie to samemu zrobić. Jak nie, będę musiał uciec do moich kolegów. Ale i tak chciałem wyeksplorować jak najwięcej, tym razem przechodząc Archolos. Modyfikację, która ma wiele do zaoferowania, jeżeli tylko chce się otworzyć oczy i patrzeć. Swoją drogą teraz pomyślałem o poziomie trudności. Czy w tej modyfikacji był wybór? Nie pamiętam. Ciężko powiedzieć teraz. Ale wydaje mi się jakoś prosto. A może to po prostu po przejściu tych różnych modów w stylu Mroczne Tajemnice już faktycznie wzrósł poziom mojego nagrywania i poziom mojego grania na tyle, że faktycznie ten Archolos mi się teraz wydaje łatwe. Oczywiście dla mnie to spory plus. Wiedzą to osoby, które mnie stale oglądają, że ja nie przepadam za trudnymi modyfikacjami, nie jestem najlepszy w tego typu gierkach. Wolę sobie na spokojnie klimacić z łatwym poziomem niż wariować przy trudnym, że nie daję sobie rady.
Teraz mogę porozmawiać z Fabio, może by mnie poczęstował tym jedzeniem, co? Masz tam smakowity kąsek. Mogę spróbować? Ta, jasne. Bierz, ale tylko jedną porcję. Myślisz, że ta noc będzie spokojna? A co ja? Jasnowidz jestem. Światło może zarówno odstraszyć, jak i zwabić niektóre zwierzęta. Liczę, że w razie czego ruszysz dupę i pomożesz mi się ich pozbyć. Myślę, że nie będę miał wyjścia. Pewnie nie. W każdym razie każdemu z nas przyda się odpoczynek. Znajdź sobie jakiś kąt i nic nam po kolejnych słabeuszach opóźniających marsz. Czyli mam się ogarnąć. Zauważyłem, że dialogi mi się nie wyłączają, a potem się drugi od razu dialog włącza. Ostatnio czytałem na grupce jakieś na fejsie, chyba na Gothic po chamsku, że u kogoś innego też ten błąd występuje. O kurczę. Crash w takim momencie? Proszę państwa, wolałbym, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Ale Access Violation jest na tyle klasycznym rozwiązaniem, że nie czuję potrzeby narzekać z tego powodu na moda. No spodziewałem się go prędzej czy później. Tym razem prędzej, może w kolejnych odcinkach będzie to później. Teraz pytanie, kiedy był ten quick save ostatni? 8:53. Tu mam zapis 8:54, także wchodzimy na ten zapis sprzed chyba 6 minut. No i tu właśnie wychodzi częste zapisywanie w Gothicu. Jeżeli bym zapisywał częściej, to nie musiałbym się bujać z tego typu problemami. Tak to czasem już bywa niestety. Straciłem chyba pochodnie, no i muszę jeszcze raz wyskoczyć z tymi goblinami. Przepraszam was, że musicie jeszcze raz na to patrzeć. Pojawiają się takie nieoczekiwane błędy. Zupełnie jak w życiu nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. A ja zapraszam tutaj jeszcze raz te gobliny do tańca. I do różańca, jak to się mówi. Tym razem dostałem gorzej w czapkę. Ale może też czytanie pozwoli mi naprawić ewentualne bugi z dialogami. Zaraz to się zweryfikuje przy rozmowie z Pablo. Fabio, przepraszam, powiedziałem z Pablo. To ja jestem Pablo. Wiecie, już mi się myli tyle postaci. Z jednej strony ja, z drugiej strony inne ciekawe charaktery. No jest tutaj ewidentnie pole do popisu w tej modyfikacji. I nawet ta trawa w jaskini mi nie przeszkadza. Wiem, że niektóre mody powodują tak gęstą trawę, że człowiek się zastanawia, jakim cudem to w takiej ciemnicy wyrosło. Tutaj dużo tego nie ma. Klasycznie. Kocham was. Witajcie koledzy, kocham was. Jak chyba w każdej serii, może poza Gothic Reward, ale tam zaczynaliśmy przy streamie. Mógłbyś się ze mną podzielić, kolego, tym jedzeniem jeszcze raz? Masz tam smak... Ta, Dobra, dał mi go. Myślisz, że ta noc będzie spokojna? a co ja? Jasnowidz jestem. Liczę, że w razie czego Myślę, że nie... pewnie Wygl- nic na... Wygląda lepiej niż wyglądało, mimo przyspieszania przeze mnie. A tam chyba mnie czeka jakiś większy stwór, z tego co pamiętam. No zobaczymy go, zaraz go zweryfikujemy. Hop. Nie, nie ma tu nic. Ani żadnego trupa. Ani żadnego potwora w stylu topielec. A myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie. Mogę sarkofagi za to pootwierać. Jakby ktoś chciał. Ja to oczywiście quick lootem sobie wszystko zebrałem. Ale same skorzystanie z tej możliwości jest fajne moim zdaniem. Ta animacja jest kozacka. No i teleportacje. Zapomniałem o tych teleportacjach, oczywiście. Runa światła, znaczy runa zwój lodowej lancy i leczenie lekkich ran. Z tego co wiem, nie można grać magiem tak pełnoprawnie, jeżeli chodzi o te Archolos. Ale w przyszłości ma się to zmienić, więc ten
Tym razem zagramy sobie pod jedną rękę albo pod dwurękę. Na pewno nie będę już grał łucznikiem. Chcę sobie na luzie przejść tę grę, ale jednocześnie wymaksować jakiegoś kozackiego wojownika. No i tym razem planuję dołączyć do straży. Zanim pojawią się takie pytania, to od razu odpowiadam. Żeby poznać historię, wiecie, z dwóch stron. W głębi jaskini znalazłem jakieś dziwne miejsce przypominające grobowiec. Na samym środku był tam jakiś magiczny symbol. Kilka kamieni na sobie to jeszcze nie grobowiec. Nawet nie myśl, żeby o tym mówić pozostałym. Skoro ciebie tam nic nie zjadło, to nie ma powodu do paniki. Wszyscy są już dostatecznie przerażeni. Jeszcze tego brakuje, żeby pobiegli teraz do lasu, prosto w łapy jakiejś bestii. No dobra, chyba czas iść w kimonos. Ciekawe, czy on mi się tu przy ognisku przekima, czy nie. O kurczę, prawie się przytulił do tego kolegi, który tam usiadł. O nie! Pamiętałem, że tu będą topielce. Nikt nie zginął? Cholera! Musiały zwęszyć to pieczone mięso. Nie ma co tu dłużej przesiadywać. Ty i Rupert ruszycie przodem i oczyścicie drogę na wschód. My pójdziemy waszym śladem i spotkamy się w pobliskiej wiosce. Ruszajmy. O, znowu dialogi, widzicie? Tylko Zamulają. nie dajcie się zjeść czemuś po drodze. Nie jestem wojownikiem. Nie po to uciekałem z Kornis, żeby zginąć w lesie na Archolos. Spokojnie, poradzimy sobie. Jest nas dwóch. Jeden będzie szukał ścieżki, a drugi wypatrywał bestii. Może masz rację. Gdy tak to ująłeś, to robi to więcej sensu. Twój brat mówił o wiosce na wschodzie. Trochę znam się na kierunkach, spróbuję nas tam doprowadzić. A ty rozglądaj się za wszelkimi potworami. Okej. Tylko wezmę sobie na razie jedną rękę, bo ta dwuręka, kiedy on ją trzyma w dwóch rękach, uwaga, to jest naprawdę lipa. Ciężko się tym steruje. O, widzicie? Kliknąłem T i znika pochodnia, czyli miałem rację jednak. Szkoda. Na szczęście pochodnie nie są na tyle warte, żeby to wczytywać. Oczywiście teraz na trasie mi się przydadzą. Pewnie nie jedną zgubię, nie jedną stracę i będzie problem z ciemnościami. Natomiast no nie jest to coś, bez czego nie dam rady się przebić. Tym bardziej, że mam towarzysza, prawdziwego towarzysza z Korinis, nie jakiegoś słabeusza. On tu oczywiście uciekł przed wojną i nie zamierza się wdawać w jakieś niepotrzebne walki, ale pomoże mi. Jak nie on, to będę musiał sobie sam poradzić. Nie chciałem pytać Fabia, dlaczego my. Fabio i tak zawsze będzie nas skierował do najgorszej roboty. Myślę, że jest to charakter, który po prostu ma jakieś kompleksy, wiecie. Korzysta trochę z tego, że nasz bohater jest słabszy, żeby się dowartościować. Oj, lepiej, żeby nie dziobnął. Teraz to podszedłem pod sam dziób. Więcej szczęścia niż rozumu, że mnie nie trafił. Najgorsze jest to, że ja chcę tu zawędrować w ten las. Wiecie, ja pamiętam, jakie tutaj się paskustwa mogą czaić, ale ja tak chcę tutaj wejść w ten las. Tak chcę tutaj zajrzeć w każdy kąt. Kwipice rzeczne. Twój brat musiał tędy przechodzić. Myślisz, że coś mu się stało? Nie znam się na tropieniu. Ruszajmy w stronę wioski. Pewnie już tam na nas czeka. Jasne, że tak. Pozbieram tylko malinki, bo widzę, że mój brat starszy nie bardzo przepada za malinami w tej serii. Jedźcie owoce, naprawdę warto. Teraz nie sezon, teraz zima. Ale jedźcie owoce, przyda wam się to na pewno. Kurczę, już jesteśmy prawie na miejscu. Ja pamiętam, że z Jornem to szedłem i szedłem. I szedłem i dojść nie mogliśmy. Ani do porozumienia, ani mogliśmy dojść tutaj na miejsce. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale dotarliśmy do wioski. Idź i porozmawiaj z wartownikiem. Ja tu poczekam i będę rozglądał się za pozostałymi. Jasne, że tak. Skoro tak mówisz, to niech tak będzie.
końcu wioska Silbach. Silbach, moje ukochane, wracam do ciebie. Taki vibe ostatnio dostałem podczas odpalenia Złotych Wrót. Mówię, Samoa fajne miejsce, fajna wyspa, ale ta początkowa wioska... Nie, Silbach to nie jest, wiecie. Poczułem, że muszę do To ty Silbach jesteś wejść. Marvin, tak? Tak. Tak, to ja. Był już tutaj Jorn? Przypałętał się tutaj ostatnio jakiś ranny facet. Wiktor przekazał mi, że może was tu przybyć jeszcze więcej. Jesteś tylko ty i twój kolega? Reszta zgubiła się w lesie? Zostali z tyłu. My oczyszczaliśmy jedynie drogę. Powinni tu dotrzeć niebawem. Wspaniale! Jeszcze więcej darmozjadów. Właź do środka. Wiktor za was poręczył, więc nawet nie myśl, żeby robić w wiosce jakieś zamieszanie. Gdzie znajdę Jorna i tego Wiktora? Idąc dalej tą ścieżką, gdy dojdziesz do rozwidlenia, skręć w prawo w stronę rzeki. Gdy miniesz most, będziesz miał po swojej lewej stronie karczmę Bastiana. Wiktor jest tam jednym z pracowników i to tam odpoczywa właśnie twój brat. A teraz spadaj! Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż pogawędki z przybłędami. Jasne, że tak. Czy mam to powiedzieć Rupertowi, żeby wiedział, gdzie nas Powinienem szukać? zobaczyć się z Jornem w karczmie. Hej! Aha. Czyli nie. Zobaczę się z nim, zobaczę. Czemu nie? Oczywiście nie tu, gdzie trzeba poszedłem, ale specjalnie, moi drodzy. Specjalnie, bo tutaj jest pietruszka, jakieś jabłuszka. Fajne rzeczy cenne. Tym razem ogrywając Archolos, naprawdę chcę rozbujać alchemię. Chcę rozwinąć gotowanie. Tak naprawdę to chcę przejść te modyfikacje na możliwe 100%. Oczywiście możliwe, no bo wiecie, wybierzesz jedną stronę konfliktu, no to drugiej się nie podejmiesz i tak dalej. Opowieszcie po jednej ze stron, no to ktoś tam umrze, więc nie wszystkie questy się uda wykonać. Natomiast będę się starał wykonać ich jak najwięcej, żeby ten gameplay był dla was jak najciekawszy. No i odcinki prawdopodobnie będą się pojawiać 2 razy w tygodniu. Taki plan był z horrorem, natomiast ten horror, który ostatnio nagrałem, się bardzo nie przyjął, więc... co mogę powiedzieć? No... Nie ma co zwlekać, trzeba z Gotikiem jechać. Chcecie Gotika, będzie Gotik. A myślę, że taka modyfikacja jak Archolos jest na tyle gotikowa, przez wielu graczy uważana za kanon w ogóle, że nawet nie ma co dyskutować o tym, czy to będzie pasować, czy nie będzie. Zastanawia mnie to miejsce. Wydaje mi się, że ja tutaj nie wchodziłem, jak ostatni raz grałem. Co ja tu mogę znaleźć, o ile w ogóle coś mogę? Nie mogę się dalej wspiąć? A tutaj tędy? Nie. Dobra. Trzeba uważać, żeby też nie spaść i się nie załatwić zaraz. Do czego ja mam ogromny talent. O, przeniosło mnie. Chyba musiałem przebiec tutaj prosto do tej karczmy Bastiego, do karczmy Bastiana. No okej, niech będzie. Przecież będą jeszcze odcinki do zwiedzania. Widzę tutaj za to cenne doświadczenie, które przede mną ucieka. Wracaj tutaj, koleżko. Jedna cholerna bestia mniej, jak to się mówi. Pod kretoszczurem karczma. Karczma, do której raczej Nek nie wchodzi. I lepiej dla niego, żeby tak zostało. Cześć, witajcie. Pani Marto. Kolejny przybłęda wbiega mi do karczmy z zabłoconymi butami. Przepraszam. Spokojnie, Marta. Przecież ten pierwszy mówił, że niebawem przybędzie reszta. To nasi goście. Mają za sobą kawał drogi. Okaż im proszę trochę wyrozumiałości. Sprzątać po nich będziesz ty. Ty musisz być Marvin, prawda? Twój brat czeka na ciebie w pokoju na górze. Został zraniony przez krwiopijcę i musi teraz wypoczywać. Gdzie jest reszta waszych towarzyszy? Rozdzieliliśmy się. Zmierzają właśnie w stronę wioski. Dobrze. Wyjdę im na spotkanie, by bez problemu tu dotarli. Masz tutaj coś ciepłego do zjedzenia. Tobie również radziłbym wypocząć. Wyglądasz na zmęczonego, zmarzniętego i obolałego. Bo tak właśnie się czuję. I jeszcze trochę głodny do tego jestem, jak to mówi klasyk. No co no, trochę ta wyprawa nas kosztowała.
Przykre to jest, naprawdę. Ten start historii jest mocny. I wcale się nie dziwię, że później w Marwinie wyrzeźbił się bohater z Leszcza tak naprawdę, że stał się kimś. To nie jest łatwe do przyjęcia. To, co się dzieje, to, co się stało, czy wydarzyło się na morzu, czy tutaj, no to kosztuje. Przede wszystkim nerwy. Nie każdy sobie z czymś takim by poradził. Zanim nie zacząłem zgłębiać cudownej sztuki gotowania, wszystkie napotkane składniki wydawały mi się zupełnie niepotrzebne. Nieświadomie traciłem świetną okazję, by spróbować wielu wspaniałych dań. Nie ugotujesz nic smacznego bez odpowiedniego przepisu. Zwykle można je znaleźć spisane na kartkach. Kupuj wszystkie, jakie znajdziesz i od razu czytaj. W przeciwieństwie do skomplikowanej alchemii, gotowanie nie wymaga żadnego dodatkowego treningu. Będziesz potrzebował odpowiedniego miejsca. Patelnia nad ogniskiem, rożen, wielki gar czy domowa kuchenka. Wszystko się nada. Możesz nawet gotować jednocześnie kilka porcji, by zaoszczędzić sporo czasu. Niektóre przepisy mogą wymagać odrobiny droższych składników, takich jak ocet, sól czy cynamon. Nie obawiaj się, do pojedynczego dania używa się ich tak śladowej ilości, że spokojnie wystarczą ci na wiele miesięcy. Przygotowane potrawy nie tylko pozwolą ci się znacznie szybciej zregenerować niż zjedzenie pojedynczych składników, ale smakowanie zróżnicowanych dań poprawi twój całościowy stan zdrowia. Co więcej, składniki takie jak jabłka czy maliny nie tracą swoich dodatkowych wartości nawet po przygotowaniu. Teraz, gdy wiesz już wszystko, możesz spokojnie zabierać się do gotowania. Okej, ciekawa historia jak najbardziej. Aż kurczę zapomniałem o pomyśle, który podsunął mi kolega Kotlet. O tym, aby wszystkie te nieme dialogi bez dubbingu występowały nagrane przez kogoś ze społeczności. Jeżeli macie chęć mi się dograć i na przykład przeczytać taką książkę w mojej serii, proszę o komentarz. Ja się do was odezwę w odpowiednim czacie, w odpowiednim czasie, żeby wam zaprezentować na przykład taki tekst do przeczytania i obiecuję, że w kolejnych odcinkach się pojawicie, jeśli oczywiście tego chcecie i będziecie nagrywać. Jorn, martwiłem się o ciebie. Spokojnie, braciszku. Nie tak łatwo pozbyć się takiego starego wygi jak ja. Te małe dranie wzięły mnie z zaskoczenia. Najbardziej agresywny był taki dziwny, szary osobnik. U nas na Lądram nigdy takiego nie widziałem. Nie musisz się przejmować. To tylko małe urządlenia. Wypocznę trochę i wszystko będzie w porządku. Lepiej opowiadaj jak pozostali. Dotarliście do wioski w jednym kawałku? Rozdzieliliśmy się. Ja i Rupert poszliśmy przodem, by oczyścić drogę, a reszta ma niebawem dotrzeć do wioski. Dobrze to słyszeć. Bałem się, że sobie nie poradzicie sami. Nawet zastanawiałem się, czy do was nie wrócić. Ale później wpadły na mnie te krwiopijce i wiedziałem, że potrzebuję czegoś na moją ranę. Nie ma tego złego. Przynajmniej udało wam się wejść do środka bez większych problemów. Udało ci się odnaleźć wuja? Rozmawiałem o tym z Wiktorem. Mówił, że Kurt mieszka niedaleko karczmy. Podobno niedawno wyruszył na połów i powinien niebawem wrócić do wioski. Odwiedzimy go, gdy oboje trochę wypoczniemy. Wyśpij się, Marvin. Od jutra zaczynamy nowe życie na tej wyspie. Postaram się wyspać, oczywiście, że tak. Jestem za, nawet przeciw. Piękny obraz, mocno gotikowy. Już widzę, jak bohater po prawej stronie widzi te kobiety i myśli sobie: znowu jedna z tych przeklętych bestii. Kuferek w serek zamknięty, a nasz Marvin jest dobrym człowiekiem, nie potrafi otwierać zamków, tak? Tak myślałem. Nawet nie potrafi pozyskiwać zasobów. Kurczę, tu jest ten sam obraz, tylko tym razem to te kobiety mówią coś o nim, na przykład: alarm! Straż! Alarm! Pozdro dla kumatych. Tutaj mnie nie posądzą chyba o kradzież, jeśli po prostu sobie wejdę i się prześpię, co? Miło by było, żeby się tak nie stało. Chciałbym też te onuce zabrać ze sobą. I jakieś karwasze, żeby ten bohater w końcu mógł się naprawdę nacieszyć przygodą. Nową przygodą, którą kontynuować będziemy w kolejnych odcinkach. Dlaczego? Bo ten odcinek już się kończy, moi drodzy. Mam nadzieję, że mimo jakichś tam błędów, na przykład wyłączenia mikrofonu na początku, przepraszam, jestem gafiarzem, seria wam się spodoba i że ten odcinek również wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, poodpowiadajcie proszę na pytania, które wam zadałem.
Zachęcam też oczywiście osoby, które jeszcze nie wspierają mojego kanału do wspierania. Obiecuję wam, że pieniądze, które inwestujecie, nie pójdą na gorzałkę. Jeśli już, to tylko na lekarstwo dla Jorna, które będziemy mieli okazję zobaczyć. Oceńmy jeszcze sobie ten jeden obraz, który przedstawia, co może przedstawiać. Mamy jakiś most, może górską fortecę, ciężko powiedzieć. Choć ten przystojniak tutaj bez koszuli może być Gornem. Myje się w rzece. Niech uważa, bo tam dalej bardzo łatwo zostać porwanym przez prąd. A za nim widać twarz pieseła. Nie każdy to dostrzeże, a może to po prostu pareidolia. Koniec gadania na dziś. Moi drodzy, jak na razie jestem bardzo wkręcony w tego moda. Wyczekujcie kolejnych odcinków, a tymczasem trzymajcie się. Jak to mówi klasyk, trzymajcie się i cześć!